Witajcie kochani, dzisiaj będzie szarlotka, zbliża się weekend, trzeba upiec coś słodkiego. Mam tutaj 1,5 kg jabłuszek przed obraniem, jak obiorę to pewnie zostanie kilogram. Muszę je obrać i zetrzeć. Dodam do nich łyżeczkę cynamonu, 2 garstki orzechów włoskich, tak troszkę tylko je rozdrobniłam i garstkę rodzynek i może troszkę cytrynki. Jak będą mało słodkie, to dodam jeszcze z łyżkę cukru, ale na razie cukru nie dajemy. Potem musimy zrobić kruche ciasto do tych jabłuszek. Mam 5 jajek, oddzielę je. Potrzebuję 5 żółtek, 200 g masła, tu jest 60 g cukru, 400 g mąki i 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. A białka, kochanie, białka ubijemy z cukrem. Mam tutaj 100 g cukru, ubiję z białkami, tam szczyptę soli i dodam pod koniec budyń. Budyń waniliowy dodam. I to wszystko. Zabieram się najpierw za zrobienie kruchego ciasta, bo ono musi iść do lodówki, potem odpocząć na pół godziny. Także oddzielam żółtka od białek. Mąkę wymieszałam z proszkiem do pieczenia, dałam szczyptę soli. Wsypuję do miski miksera. Mąkę używam białą, ekologiczną. 200 g masła, troszkę pokroiłam na takie mniejsze kawałeczki, będzie łatwiej utrzeć. To jest kruche ciasto. Najpierw zacznę to masło już tam z mąką mieszać. Tak delikatnie to się miesza i damy właśnie za chwilkę żółtka i cukier. A białka czekają na ubicie. Mam drugą miskę, to mi wygodnie, za chwilę sobie ubijemy. Cukier i dodajemy żółtka. Jeżeli ciasto będzie za gęste, kochani, można dodać łyżkę, 2 mąki, mówię, śmietany kwaśnej. Mam już tutaj przygotowaną, dlatego że ja zawsze daję trochę mniej tłuszczu. Powinno być trochę więcej masła, ale nie chcę takiego tłustego. Także mieszamy. Ciasto nie skleja mi się za bardzo. Dodaję pełną łyżkę kwaśnej śmietany. Można jogurt grecki, naturalny. Akurat mi się skończył, nie mam, to daję śmietanę. I wszystko wyrabiamy jeszcze chwilkę. Formuję w kulkę, zawinę folię i do lodówki. I kochani, po dodaniu tej łyżki kwaśnej śmietany, zobaczcie, jak się pięknie ciasto połączyło. Troszkę je jeszcze tak ugniotę, żeby wszystko ładnie się połączyło i, jak ja powiedziałam, w kuleczkę i do lodówki na jakieś 30 minut. Tak, żeby nie obeschło, to zawijamy w folię i za chwilkę. Kochani, ciasto się chłodzi, a ja teraz obiorę jabłuszka i zetrę na tarce o grubych oczkach. Kochani, jabłuszka starte, akurat sobie starłam w moim robocie. Szybciej. Zajęło minutkę dosłownie, nie? I ręka nie boli. Tak, bardzo szybciutko. Podgrzejemy chwileczkę i dodamy zaraz resztę. Nasze jabłuszka są bardzo słodkie, no nie bardzo, ale tak dosyć słodkie. Nie dajemy cukru, daję za to taką pełną może łyżkę soku z cytryny. Cukru nie dajemy na sam koniec, jeszcze spróbujemy, ale nie myślę, że potrzeba. Bo próbowałam jabłuszka i są słodkie. No niech się to zagrzeje, już zaczynają puszczać sok. Już mogę dodać resztę składników. Nasze orzechy. Bardzo lubimy, nie? Ja czuję orzechy w szarlotce czy w jabłeczniku, z jabłkami szczególnie. No i gdzieś tak łyżeczkę cynamonu, ale to tak, jak mi się wsypie, tak się wsypie. Jak na oko. No i poddusimy, podprażymy to jakieś 10-15 minut. Jak zapachniało. I kochani, minęło jakieś 12 minut. Widzę, że już soki prawie odparowały, znaczy, że jabłuszka gotowe, także wyłączyłam i zostawiamy do przestygnięcia. Ciasto się schłodziło, ale muszę sobie kawałek zostawić na kruszonkę. Tak, może myślę, że wystarczy tyle. No zobaczę. Myślę, że wystarczy. Dam do zamrażarki, żeby się schładzało. A tym kawałkiem wyłożymy naszą tą blaszkę. Daję sobie na takie kawałeczki. I potem to rozłożę. Blaszki nie muszą smarować, bo do niej się nic nie przykleja. To jest taka specjalna, że nie muszę jej smarować. No i teraz
sobie to ciasto właśnie wyłożę, pokryję dno tej blaszki. Teraz, kochani, zrobię dziurki, znaczy ponakłuwam widelcem i podpieczemy jakieś 12 minut w temperaturze 180 stopni. Między 12 a 15 minut. Kochani, ciasto podpiekałam jakieś 13 minut, bo i tak jeszcze będzie się piekło, myślę, że wystarczy. Zostawimy, niech trochę sobie przestygnie, a w tym czasie ładnie się rozbiła. Teraz pomalutko będziemy dodawać cukier, tak dosłownie po łyżce i ubijamy. Pięknie się ubiła, ale muszę sprawdzić. O, nie czuć cukru, znaczy, że gotowa. Pani, ja używam cukier tylko trzcinowy, białego cukru w ogóle nie używam. Trzcinowy, ekologiczny. Dlatego trochę dłużej muszę ubijać, bo on jest trochę grubszy. Ale już wszystko się roztarło, bo już nie czuję pod palcami. Pora, żeby dodać proszek budyniowy. Można dodać mąkę ziemniaczaną, 2 łyżki, ale ja dam proszek budyniowy. I delikatnie wymieszam, kurz się zrobi. Tak delikatnie wymieszam tylko. Gotowa. Tutaj mogę trzepać, prawda? O tą miskę. Tak, kochanie, oto możesz trzepać. I gotowe. Zabieram się. Trzepałaś Tak. szklaną. Dlatego mam 2. Jakby tamta mi się zbiła, to mam drugą. No, całe szczęście. No, zabieramy się teraz za nałożenie jabłuszek. To lekko przystygło. Jabłuszka też przełożyłam do miseczki, żeby szybciej ostygły. Mogą być ciepłe w zasadzie, bo to i tak do pieca poleci zaraz gorącego. Nakładamy te wszystkie jabłuszka, tak żeby pokryć ciasto. Jabłuszka wysypałam wszystkie, tak porozkładałam. Wszędzie tutaj delikatnie poprzyciskam. Ale ładnie pachnie. A teraz na to pójdzie beza. Tak może być. Takie lekko trzeba docisnąć. Pachnie tutaj orzeszki, rodzynki, cynamon. Ale ta beza ładnie pachnie, bo dodałam ten budyń. O, jak to pięknie pachnie. I teraz na to, na jabłuszka nałożymy bezę. Też ją musimy tak rozłożyć mniej więcej równo. Pokryć całe jabłuszka. Jest tej bezy dosyć dużo, także mi wystarczy. Wow, ale tej bezy dużo. Ona mi zawsze opada troszkę. Tym razem może nie opadnie, bo nie dawałam nigdy budyniu, dlatego mi opadała. A teraz spróbowałam z budyniem i zobaczymy. Samo można dać mąkę ziemniaczaną lub skrobię kukurydzianą. Jakiś zagęszczacz. No i teraz damy kruszonkę. Ale ta kruszonka mi trochę za bardzo zamarzła. Dałam do zamrażalnika, dlatego zetrę na tarce. O. Też jest sposób, prawda? I zetrzemy, pokryjemy bezę kruszonką. Ciasto gotowe do pieczenia. Piec nagrzany na 180 stopni. Wkładamy na 40 minut. Ciasto gotowe. Teraz musi przestygnąć i dopiero będziemy próbować. Ale pięknie pachnie, kochani. Coś pięknego, ale kochanie, tobie to wyszło dzisiaj Ładnie wygląda. idealnie. Zobaczymy, jak będzie smakować. Gdzieś za godzinkę. Ciasto przystygło. Pruszę delikatnie cukrem potem. Swoje też. Akurat kawałeczek ukroiłam. Wypada spróbować. Ale ja to lubię z bitą śmietanką. Coś takiego. I próbuję. Pachnie obłędnie. Pycha. Kochani, jak zawsze udane. Pyszna, pyszna szarlotka czy jabłecznik. Ale coś pysznego. Polecamy. Smacznego, kochani, i do następnego. Ale pycha. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się.